tym odcinku Agnieszka zwiedza jedną z największych atrakcji w Atenach, Muzeum Archeologiczne. W tym czasie dowiaduje się, że wynik testu jest negatywny i że kupiłem już bilet do Aten. Po przybyciu zostaję wylosowany na kolejny test, jadę do mariny i spędzamy pierwszy dzień na jachcie. A następnie ruszamy w drogę ku Cykladom. Czemu ja mam zawsze pod górkę? No, szczyt wzgórza Filopapusa. Pomnik senatorem rzymskim. I widok. Tam dalej jest na Akropol. Tu na całe miasto. Na morze. Widać tam w oddali jakieś maszty jachtów. Tylko wieje strasznie wiatr. Wybierając się do Muzeum Archeologicznego, musiałam zostać damą. Wzięłam taką torebunię, ponieważ z większą torebką, a już na pewno z plecakiem nie wejdzie się do środka. Trzeba będzie zostawić u szatniarza. Gdzieś tam jest specjalne miejsce, gdzie można zostawić taką większą torebkę. Wchodzimy do Narodowego Muzeum Archeologicznego w Atenach i już na samym początku mamy maskę Agamemnona. Dużo większe obostrzenia niż zawsze. No, maska to oczywista rzecz, wiadomo, ale kiedyś można było chodzić jak komu pasowało. Teraz jest wyznaczona trasa, wszyscy muszą iść w jednym kierunku. Żadnej samowolki. Maskę Agamemnona odkrył Heinrich Schliemann. Odkrył i stwierdził, że to jest maska Agamemnona i koniec. Wielu badaczy twierdzi, że tak nie może być, ponieważ ta maska jest starsza. No ale ponieważ Heinrich Schliemann nie znosił sprzeciwu ze strony swoich artefaktów, to jest to maska Agamemnona i koniec. Oj, już myślałam, że pani mnie znowu ciągle tu ktoś przegania człowieka, bo się wlezie nie tam, gdzie należy. I taki jest niepokój. Czy to znowu ktoś czegoś ode mnie chce? Ale nie, tym razem nie ja nabroiłam i poszłam nie w tę stronę. Muzeum Archeologiczne w Atenach jest jednym z największych na świecie. Pierwsze takie muzeum w Grecji powstało w roku 1829 na Eginie. Ale tyle zabytków w tym kraju, tyle wykopalisk, że trzeba było wybudować coś większego. I tak w 1889 roku powstał ten budynek. Cieszy do dziś. Zeus lub Posejdon z 460 roku przed naszą erą został wyłowiony z morza. Trudno rozstrzygnąć, który to z bogów. Dżokej na koniu został wydobyty z wraku statku. Rzeźba znajdowała się w kawałkach, które misternie połączono. Niektórych części brakuje, np. wodzy, które chłopiec trzymał. Przyznam, że nie wiem, ile razy byłam już w Muzeum Archeologicznym w Atenach. Nie zliczę. Ale nigdy mi się nie nudzi. Tyle historii jest w każdym z tych kamyczków zaklętych. Niezwykłe. And I will try to fix what has been broken and take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind
Wyszłam z Muzeum Archeologicznego. Było pięknie i inspirująco. No i dowiedziałam się, że Marcin ma test negatywny. Zrobił sobie, miał pobranie wczoraj, w poniedziałek rano, o 8 rano. Teraz jest wtorek, jakoś pewnie koło 2. No i ma już wynik negatywny. Kupił bilet na dzisiaj na 18. No i wieczorem będzie. I płyniemy. Tak, płyniemy. Jestem na lotnisku i powiem szczerze, że jestem troszkę zdziwiony, zaszokowany, bo lotnisko jest po prostu puste. Zwykle o tej porze, a jest godzina przecież 5, dzień powszedni, to jest strasznie dużo ludzi. Więc jestem na lotnisku. Sprawa badania na koronawirusa zakończyła się sukcesem. Dostałem dzisiaj wyniki badania. Były też po angielsku, więc od razu kupiłem bilet jeszcze na dzisiaj. Wynik dostałem o 2, samolot jest o 6. No, udało się kupić bilet i nawet bardzo tanio, bo kosztuje chyba 50 euro chyba kosztowało, więc całkiem nieźle jak na ostatnią chwilę. A to jest nasza 3. wyprawa do Grecji w tym roku. Byliśmy raz tydzień w lipcu, potem byliśmy 2 tygodnie w sierpniu, no a teraz jest październik i planowaliśmy w zasadzie być na 2 tygodnie na łódce, no ale ponieważ było opóźnienie, dziś jest wtorek, więc jutro wyruszamy, w środę wyruszamy. No i chcemy popłynąć na Cyklady, bo wcześniej pływaliśmy po Zatoce Sarońskiej, a teraz będziemy pływać po Cykladach, więc troszkę nowy rejon, ale się bardzo zgadza, bo tak płyniemy jachtem po Cykladach. No i jeszcze chcemy domknąć też kilka formalności związanych z zakupem jachtu. To się wszystko przez wirusa przesuwało niestety i nie wszystko jest załatwione. No i po prostu musimy skończyć wszystkie sprawy formalne i firma jest założona, jeszcze tylko przepisać trzeba łódkę na tą firmę, bo jeszcze ona nie jest, zmienić nazwę i wszystkie formalności dopiąć. No. I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kind of feel them calling, but it's too. Jadę do mariny Alimos. Jestem na przystanku 5, tramwaju 5, T5. A ona dojeżdża właśnie do Alimos, przejeżdża wzdłuż i jedzie dalej. Zwiał mi tramwaj. O, spóźniłam się 3 sekundki. Z Neos Kosmos jest 12 przystanków. Trzeba wysiąść na przystanku. O, tak, nosek. Zapomniałam. Ale jak mam założone na nos, to wtedy mi parują okulary. Nowe problemy. Wciąż nowe problemy odkrywam. No więc, jak to jest z tymi Atenami? Przeszwędałam się przez tych kilka dni, przez wszystkie zakątki, gdzie się dało. Rzeczywiście jest sporo takich miejsc, które wyglądają na bardzo zaniedbane, brudne, ale Ateny to
To jest taka panna, która nadrabia osobowością. Dlatego trzeba jej dać trochę czasu. I wtedy się okazuje, że jest o czym pogadać. Także zapraszam do Aten. No i zostałem wybrany do testowania na lotnisku. W zasadzie to było bardzo szybko, nic takiego. Włożyli tylko mi jakąś pałeczkę do gardła i to tyle. Bez kolejki. Pani ładnie się uśmiechnęła, powiedziała dziękuję, zeskanowała QR kod i życzyła miłej podróży. No, także zamierzam skorzystać i lecę teraz do autobusu X96. Hej! Super ważny moment, bo chcemy przyczepić naszą banderkę. Tak płyniemy. Podlewy Saling. No, gotowe. No, jest październik, a my przyjechaliśmy tutaj po 2 miesiącach. No i widzimy pozytywne zmiany na jachcie. Mamy podłogę drewnianą. Jest bardzo ładna, bardzo nam się podoba. Do tego są nowe poduszeczki. Tamte już się rozlatywały, a te są całkiem nowe. No i kolejna rzecz nowa to jest ponton, czyli bączek. Zaraz Wam pokażę. O, to jest nowy bączek. Bardzo fajnie wygląda, jest chyba lepszy i twardy, bo tamten przeciekał. W zasadzie powietrze uciekało, a tutaj nie. No, także jest całkiem fajne zmiany. To jest żeglowanie w październiku, 20 stopni i podobno się ochłodziło, ma być cieplej, a dziś jest dość silny wiatr, do 28 w porywach ma dochodzić, ale wiatr jest północny, a my płyniemy na południe, więc wszystko się zgadza, będziemy płynęli po prostu z wiatrem. A w tej chwili płyniemy tylko na samej Genui, no i mamy blisko 5 węzłów, no ale wiatr jeszcze nie jest dość silny, bo jest na razie tylko 15, więc albo weźmiemy grota, albo poczekamy trochę, bo dalej jak wypłyniemy z Zatoki Sarońskiej, to wiatr będzie dużo silniejszy. Zobaczymy. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.